Tak, wiem, bardzo oryginalne, na pewno nikt wcześniej tego nie wymyślił. Tak jak Godox nie był pierwszym, który wymyślił tubki pikselowe. Ale ta tubka jest bardzo dobrze zbudowana, jest wodoodporna, ma bardzo rozbudowanego DMX-a, ma wbudowanego CRMX-a i do tego świetnie świeci. Ale czy jest na tyle dobra, żeby zagrozić tubie referencyjnej w tej branży, czyli Asterze? Zapraszam do recenzji. Jeżeli w miarę na bieżąco obserwujecie ofertę różnych lamp na rynku, to na pewno zauważyliście, że tuby LED dzielą się na dwa rodzaje. Czyli te z RGB, które danym kolorem świecą na całej swojej długości, i na te, które mają RGB na całej swojej długości, ale tuba jest podzielona na segmenty, czyli piksele, które mogą w tym samym czasie wyświetlać różne kolory z różną częstotliwością. I takie tuby znajdziecie w ofercie w sumie wszystkich wiodących producentów. W ofercie Godoxa są dwie takie serie. Stara, wprowadzona jakieś 5 lat temu, seria TL, która wyświetla kolor na całej swojej długości, oraz nowa, wprowadzona 2 lata temu, seria TP. Chociaż ten akronim to może troszeczkę nietrafiona nazwa, ponieważ TP w Stanach oznacza papier toaletowy. No ale skoro mamy żarówki Osram, tak wiem, ten kanał to ściek. W każdym razie, te dwie serie różnią się kilkoma rzeczami. Przede wszystkim te prostsze są ponad 2 razy tańsze, ale TP poza pikselami mają wbudowanego CRMX-a, są wodoszczelne i mają większą moc i nie mają modułu sterującego na swoim końcu, czyli świecą od jednego końca do drugiego. Czy różnica cenowa jest duża i warta tych feature'ów? No, na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami, ale oczywiście, żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, to w Stanach na BH Photo tego Godoxa można kupić za $310, a tubę Astera za $690. W Europie jednak tuba Godoxa jest droższa, a Astera jest tańsza, więc jeżeli obydwie tuby wyposażymy tak samo, to różnica cenowa wynosi około 15% na korzyść Godoxa. Nie jest to duża różnica i myślę, że dopóki w Europie cena tych tub Godoxa nie spadnie, bo tak się właśnie stało w USA, gdzie początkowo ta tuba kosztowała $400, to nie sądzę, aby tuby były wielkim hitem sprzedażowym. No chyba, że traficie na promocję, a te czasem się zdarzają i są dosyć duże i zamiast 2200 zł możecie je kupić za kilkaset złotych mniej. Porównując do pozostałych konkurentów, to Nanlite Pavo Tube 2 15 XR kosztuje około 1600 zł, a Aperture Infinibar PB6 w zaprzyjaźnionym sklepie Scandiglide jest od jakiegoś czasu dostępny w cenie 1200 zł. Ale dobra, zostawmy ceny z boku, bo nie bez powodu porównuję tego Godoxa do Astery. Jak już wspomniałem w intro, Astera to tuba referencyjna w tej branży. Omawiany dzisiaj Godox ma niemalże identyczne parametry, a momentami nawet lepsze niż Astera i jest zbudowany nawet troszeczkę lepiej niż swój konkurent. I tym sposobem płynnie przechodzimy do parametrów technicznych. Lampy z tej serii występują w trzech rozmiarach. TP2R ma 60 cm, a każda następna, czyli TP4R i TP8R jest 2 razy dłuższa od poprzedniej i ma 2 razy więcej pikseli, przy czym dzisiaj prezentowana 60 cm tuba ma tych pikseli 16. TP2 i TP4R na pełnej mocy według producenta świecą przez 120 minut, a TP8R przez 140. I patrząc na te tuby, które tutaj mam, nie są to wartości zawyżone, bo dwuletnia lampa mniej więcej takie czasy w pracy właśnie mi wyciąga. TPR2R ładuje się od 0 do maksa przez 2 godziny i waży przy tym 850 gramów, czyli jest raczej z tych cięższych tubeczek. Jeżeli chodzi o ilość światła, to producent nie podaje swoich danych, aczkolwiek sam je pomierzyłem spektrometrem. W specyfikacji jest informacja o 26 W, ale jest to input power, czyli jest to całkowita moc, jaką lampa pobiera, uwzględniając kompozyty takie jak diody LED, zasilacz, sterowanie i inne układy wewnętrzne. W skrócie jest to moc, którą urządzenie pobiera, aby działać, a nie energia, którą wykorzystują same diody LED, żeby świecić. Aby więc sprawdzić faktycznie, jak ta lampa świeci i jak to wygląda na tle konkurentów, trzeba albo samemu to zmierzyć, albo skorzystać z danych udostępnionych przez producenta. I akurat Astera udostępnia takie pomiary. I mimo tego, że ma 24 W mocy diod LED i 36 W mocy pobieranej, to przy 3200 stopniach Kelvina przy 1 metrze daje 8% mniej luksów niż Godox. Nanlite podaje moc diod LED o 9 W wyższą niż Godox, ale według ich pomiarów oraz moich pomiarów Godoxa, to ten ostatni świeci mocniej o jakieś 15%. Aperture podaje ilość luksów przy 50 cm i tutaj Godox świeci akurat o prawie 50% mocniej. Ale żeby to było faktycznie bardzo miarodajne porównanie, a nie tylko miarodajne,
to musiałbym pomierzyć te wszystkie lampy w takich samych warunkach. Kończąc część parametrowo-porównawczo-techniczną. Godox Polska wypożyczył mi na jakiś czas zestaw 4 tubek TP2R w case'ie. Używałem ich przez około 2 miesiące, po czym je odesłałem, nie dostałem żadnej gratyfikacji i nie jest to materiał sponsorowany, a wszystkie spostrzeżenia, obserwacje i uwagi są moje i nikt nie miał na nie wpływu. A jako, że były to pożyczone i używane przez 2 lata tuby, to będziecie mogli przy okazji zobaczyć, jak one zniosły ten czas. Kupując pojedyncze tuby, przychodzą one w pokrosach z materiału, który jest bardzo ładnie uszyty. W środku znajduje się tuba oraz mniejsza kieszonka, w której znajdują się akcesoria. Wnętrze jest wyścielone miękkim materiałem, a same ściany są na tyle grube, że nie musimy martwić się o uszkodzenie sprzętu przy pierwszej lepszej okazji. Poza lampą w środku znajduje się instrukcja, 2 stalowe linki, 2 metalowe oczka, 1 aluminiowy uchwyt i zasilacz z przewodami. Ja jednak do testów od Godoxa otrzymałem zestaw wytrzymałej walizki typu Peli, która ma kółka, 2 uchwyty transportowe oraz wysuwaną rączkę. Na spodzie case'a są gumowane stopki, rączkę wysuwa się po zwolnieniu blokady. Ten zestaw waży 14 kg, więc możliwość jeżdżenia walizką jest wygodnym rozwiązaniem. Wszystkie elementy są wykonane z solidnego plastiku, a do tego na rantach jest gumowa uszczelka, więc taką walizkę możemy bez obaw zostawić na deszczu. Walizka jest zamykana 4 zaciskami, które mają zabezpieczenie przed samoistnym otwarciem. W środku znajdziemy wkład z pianki, który jest wycięty pod elementy wchodzące w skład zestawu. Mamy więc 4 tuby zabezpieczone pasami oraz przegrodą, taką jak we wnętrzach toreb na sprzęt foto-wideo, ale którego tutaj akurat brakuje, bo gdzieś komuś ta przegroda zaginęła po drodze. Tuby wchodzą w swoje miejsce na wcisk, ale jako że po zamknięciu walizki leżą one do góry nogami, to bez zapięcia ich pasami mogą one po otwarciu walizki wypaść ze swoich przegródek. Na drugiej stronie mamy miejsce na 2 zasilacze i każdy zasilacz ma 2 końcówki do ładowania, także jednym zasilaczem możemy ładować i zasilać 2 lampy. Kabel zasilający, który idzie do zasilacza oraz kable, które idą z zasilacza do lamp są bardzo długie, więc jeżeli na lokacji rozstawimy lampy, które mają świecić długo, to nie będzie problemu z ich podłączeniem do stałego źródła zasilania. W walizce jest też 8 metalowych kółek montażowych, które wkręca się w końcówki, 2 plastikowe i 2 aluminiowe uchwyty. Tych przydałoby się akurat 2 razy więcej. Brakuje mi też tutaj magnesów. Nie ma ich w tubie i zrozumiałbym wytłumaczenie, że tuba jest po prostu ciężka, nie ma tu zbyt dużo miejsca, żeby te magnesy umieścić, ale w takim razie ten plastikowy uchwyt mógłby mieć zatopione w sobie magnesy. I tak z rozpędu, ten aluminiowy uchwyt mógłby mieć wbudowany na stałe pin, bo te wkręcane prędzej czy później będą się odkręcały. A sama lampa jest bardzo dobrze zbudowana. Z tyłu znajdują się 2 zabezpieczone gumowymi zaślepkami gniazda. Jedno od zasilania, drugie od DMX-a. W zagłębieniu znajduje się wyświetlacz oraz diody informacyjne, obok 5 przycisków do włączania i sterowania lampą. Sam wyświetlacz jest jasny, czytelny, czarno-biały i rzadko zbiera bliki, bo jest płaski. Końcówki wykonane są z aluminium i w przeciwieństwie do Astery nie są okrągłe, tylko mają nacięcia, więc po położeniu na płaskiej powierzchni tuba nie będzie się turlać. Możemy też dzięki temu ustawić ją na podłodze pod różnymi kątami. W spodzie tych końcówek znajduje się gniazdo 5/8 cala, który daje nam różne możliwości montażowe. A jak już jesteśmy przy montażu. Lampa w zestawie ma kilka uchwytów montażowych. Pierwszy to jest właśnie ten plastikowy, wciskany uchwyt z gniazdem 3/8 cala na spodzie. Drugi to zacisk aluminiowy, który jest tym bardziej pewnym, ponieważ poza tym, że jest z aluminium, to obejmuje on cały obwód lampy, a sam uchwyt możemy dodatkowo zabezpieczyć metalowym pinem. Najwięcej w walizce jest metalowych kółek. Jest ich 8 i możemy je wkręcać do gwintów na końcach tub i za pomocą stalowych linek z zestawu, jest ich 8, albo jakichś innych naszych linek czy gumek, wieszać lampę tak, aby wisiała ona albo pionowo, albo poziomo. Możemy też ją do czegoś przymocować. Menu w tej lampie jest rozbudowane, ale intuicyjne. Jedynie mało intuicyjne jest poruszanie się po menu za pomocą przycisków i trzeba się do niego troszeczkę przyzwyczaić. Przytrzymując przycisk Power włączamy i wyłączamy lampę. Krótkie naciśnięcie przy włączonej lampie gasi ją, ale nie wyłącza tuby. Następny parametr wybiera się przyciskiem FN, a jeżeli naciśniemy go szybko 2 razy, to wybiera się wcześniejszy parametr, czyli jedno kliknięcie FN to strzałka w dół, a podwójne to strzałka do góry. Przyciskiem plus i minus zmieniamy parametr, który jest akurat zaznaczony trójkątną strzałką, ale plusem też zatwierdzamy dany wybór. I to jest ta troszeczkę skomplikowana, mało intuicyjna rzecz, do której trzeba się przyzwyczaić, ale później idzie już dosyć gładko. Zmieniając moc, zmienia się też w prawym górnym rogu czas, przez jaki lampa będzie świecić na baterii, a przy niskim poziomie naładowania zaświeci się czerwona dioda. Przycisk Mode zmienia tryb świecenia. Po CCT jest tryb HSI, następnie RGB.
Następnym trybem jest żel, w którym możemy wybrać jeden z kilkudziesięciu numerów filtrów z palety Rosco lub Lee i możemy ustawić, czy symulacja ma dotyczyć nałożenia filtru na światło żarowe czy dzienne. Efekty omówię potem, a teraz przejdę do menu, gdzie na starcie mamy ustawienia DMX-a, które w tej lampie są bardzo rozbudowane. Pierwsze jest wybór adresu lampy, potem ile pikseli lampa ma wyświetlać, w jakim trybie pracować, a jest ich 22 i wszystkie wyświetlają się na ekranie. Następnie wybieramy zachowanie lampy po utracie połączenia z konsolą oraz możemy włączyć lub wyłączyć funkcję RDM, która umożliwia komunikację dwustronną. Następna pozycja w menu to CRMX. Lampa ma wbudowany moduł Lumen Radio 2, więc może ona być nie tylko odbiornikiem, ale również nadajnikiem, do czego przejdę później. Kolejna pozycja w menu to wybór numeru, jaki ma mieć dana lampa. Jest to unikalny numer lampy w systemie, niezależny od adresu DMX. W CRMX-ie ułatwiono sterowanie i organizację i jest on niezbędny, jeżeli chcemy połączyć z sobą kilka tub i wyświetlać na nich efekty, i do ustawienia tego służy następna pozycja w menu, ale o tym opowiem osobno. Kolejno mamy ustawienia Bluetootha, czyli włączenie i wyłączenie oraz reset, który pozwala na wejście w tryb parowania z nowym urządzeniem. Tutaj mamy możliwość zmiany krzywej ściemnienia i są to 4 standardowe do wyboru. Quick Start pozwala na automatyczne włączenie urządzenia po podłączeniu zasilania sieciowego bez konieczności podchodzenia do lampy. Obrót ekranu myślę, że nie wymaga wyjaśnienia. Lampa pozwala na zapisanie 20 presetów. Wystarczy ustawić lampę i wchodząc w to menu, przypisać te ustawienia do jednego z presetów. Nazwa presetu ustawia się automatycznie i wywołuje się je z tego menu. W baterii sprawdzamy poziom naładowania oraz pozostały czas pracy na danej mocy. Tutaj możemy ustawić zachowanie lampy przy przegrzaniu, aczkolwiek takie nigdy mi się nie zdarzyło. Język tutaj nie wchodzić najlepiej wcale, bo jest tylko angielski i chiński, więc nie ma co ryzykować przypadkowej zmiany, bo później będzie trudno do tego wrócić. Faktor reset nie wymaga wyjaśnienia, a update lampy robimy podłączając do niej pendrive'a z USB-C, ale możemy go też zrobić bezpośrednio poprzez aplikację. Jak już wspominałem, lampa ma wbudowanego CRMX-a z modułem Lumen Radio 2 i RDMA, czyli bezprzewodowo może się ona komunikować z pozostałymi lampami, będąc albo odbiornikiem, albo nadajnikiem, i wymiana tych informacji między lampami jest dwustronna. Jest to wszystko niezbędne, aby połączyć z sobą lampy tak, aby wykorzystać efekt pikseli, które przychodzą z jednej lampy na drugą, lub takich, które wymagają synchronizacji między lampami. I kiedy już połączymy ze sobą tuby, to możemy z poziomu aplikacji wywołać dany efekt, lub możemy sterować wszystkimi lampami z poziomu menu lampy, która akurat jest nadajnikiem, i wysyła komendy do pozostałych sparowanych tub. Pokażę Wam teraz, jak to się robi, ponieważ przy pierwszym kontakcie jest to trochę skomplikowane i wymaga trochę kombinowania, którego Wam teraz oszczędzę. Mając 3 tuby, na pierwszej włączam CRMX-a i ustawiam ją jako transmitter, czyli nadajnik. Obok łączy się fioletowa dioda, która informuje, że lampa jest właśnie w tym trybie. Ustawiamy jej numer, w tym wypadku na 1, a każda kolejna będzie miała numer wyższy o 1 od poprzedniej. Na pozostałych tubach ustawiam te numery i włączam im tryb odbiornika. Jeżeli diody na lampach migają, to znaczy, że są one w trybie parowania, a kiedy się połączą, to świecą na stałe. Lampy, które są odbiornikami, wyświetlają wtedy na swoim ekranie numer, który im przypisaliśmy wcześniej, tak więc jeżeli chcemy je ułożyć w linii, to wiemy, w jakiej kolejności trzeba to zrobić. Aby uzyskać jednak coś więcej niż tylko wyświetlanie danego koloru przez wszystkie tuby, trzeba wejść w menu i ustawić kolejność lamp oraz to, ile mają mieć tych pikseli. Przyjmuję, że każda tuba ma wyświetlać 16 pikseli i tuba numer 1 jest pierwsza w kolejce i w całym ciągu jej piksele zajmą pierwszych 16 pozycji. A skoro tub jest 3, to wszystkich pozycji będzie 3 razy 16, czyli 48. I tą wartość ustawiam na wszystkich tubach i tak samo na wszystkich tubach ustawiam to, że każda ma mieć po 16 pikseli. Jako że pierwsza tuba pikselami zajęła pierwszych 16 pozycji, to następna musi zaczynać się od 17, a kończyć na 32. Trzecia tuba zaczyna się od pozycji 33 i kończy na ostatniej, czyli w tym wypadku na 48. Teraz piksele będą zaczynać świecić po kolei od pierwszej do ostatniej pozycji, przechodząc od tuby pierwszej przez drugą do trzeciej. W menu lampy pierwszej wybieramy efekt, kolory, kierunek lub częstotliwość danego efektu i pozostałe lampy się do tego dostosują. Innym sposobem sterowania bezprzewodowego jest połączenie lampy po Bluetoothie w aplikacji. Wystarczy wejść do menu lampy, zresetować Bluetootha, niebieska dioda miganiem sygnalizuje, że jest w trybie parowania, w aplikacji dodajemy nowe urządzenie, które jest szybko wykrywane. Do tego wyświetla się nam numer lampy w aplikacji, a ten numer znajduje się na wyświetlaczu lampy, więc wiemy, które urządzenie akurat parujemy, co jest przydatne, kiedy parujemy kilka lamp.
Po połączeniu dioda Bluetootha świeci światłem ciągłym na niebiesko, a lampę możemy dołożyć do grupy tych sparowanych wcześniej i sterować wszystkimi lampami naraz. Efektów jest 17 i oczywiście nie będę ich wszystkich po kolei omawiał, ale wrzucę Wam zrzut z ekranu z aplikacji oraz ujęcie na tuby, żebyście mogli zobaczyć, jak te efekty wyglądają, dodając tylko na początku kilka swoich uwag i obserwacji, po których możecie oczywiście śmiało przeskoczyć do następnego rozdziału, jeżeli nie macie potrzeby oglądania wszystkich efektów. Generalnie Pixel umożliwiają bardziej realistyczne symulowanie efektów takich jak światła radiowozu, świece, ognisko czy błyskawica. A jako że są to jedne z nowszych tub pikselowych na rynku, to ich responsywność jest tutaj bardzo duża, więc światło pikseli potrafi się zmieniać bardzo szybko i płynnie. Jest to ich bardzo duża przewaga nad zwykłymi tubami i myślę, że na tle konkurencji tych tubek pikselowych tego doksowe wypadają bardzo dobrze i nie można im nic zarzucić. No może poza jedną rzeczą, bo właśnie jedynym takim problemem, który czasem się pojawia, to okazjonalne zawieszanie się jednej tuby podczas częstych zmian efektu, ale wystarczy wtedy tylko włączyć i wyłączyć grupę, aby ponownie się one zsynchronizowały. A teraz przejdźmy sobie do pomiarów światła i zacznę od zestawienia różnych temperatur i delta UV na różnych mocach lampy. Przy 2000 Kelwina odchyły temperatury są w czołówce największych w tej lampie, razem z 10 000, co oznacza, że właśnie na tych skrajnych ustawieniach lampa radzi sobie najsłabiej. Nie znaczy jednak, że są duże odchylenia. Przy 2000 stopnia odchylenia temperatury nie są większe niż 90 Kelwinów, aczkolwiek jeżeli mamy dwie lampy, jedna świeci na 2000, a druga na 2090, to będziemy widzieli tą różnicę. Dlaczego? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? No, jakieś pytanie jeszcze? Nasze oko nie działa liniowo. Nie widzimy różnicy między 3100 a 3200 stopni Kelwina, tak samo wyraźnie jak między 6000 a 6100. Postrzeganie barwy światła jest logarytmiczne, a nie liniowe i tak samo działa na przykład percepcja głośności dźwięku. Istnieje pojęcie tzw. przeciętnej różnicy zauważalnej, czyli Just Noticeable Difference, JND w skrócie, dla temperatury barwowej. I tutaj, albo tutaj możecie zobaczyć, jakie są JND dla różnych zakresów temperatury. Ludzkie oko jednak jest bardziej przewrażliwione, w sensie bardziej wyłapuje zanieczyszczenie światła za farbem. I na tym wykresie możecie zobaczyć, jaka jest delta UV dla poszczególnych mocy. Te, które wymagają korekty filtrem 1/4, są już widoczne właśnie gołym okiem. Dla 3200 stopni Kelwina wygląda to tak. Różnica kolorów mieści się w JND, ale zafarb jest już widoczny i trzeba go korygować, na co lampa rzecz jasna pozwala. Na 4400 lampa już zaczyna świecić w punkt, a przy 5600 ochylenia temperatury są minimalne, a zafarbu nie trzeba korygować, chyba że chcemy idealnie zgrać ze sobą kilka lamp. Przy 5600 sytuacja wygląda podobnie. Na 7,5 lampa ma najmniejszy zafarb, a odchylenie temperatury mieszczą się w JND. Przy 10 000 jest największa różnica w wyświetlanej temperaturze. Mieści się ona w JND, ale jest dosyć duża i może być problem przy zgraniu dwóch różnych lamp na tej temperaturze. Generalnie jest dobrze, a jest to krótka tuba. Przy dłuższej te wartości będą lepsze, ponieważ długa ma więcej diod RGB i można nimi bardziej korygować zadaną temperaturę i deltę.
W opisie będziecie mieć link do wszystkich wykresów oraz raportów, więc nie będę omawiał wszystkich, tylko skupię się na tych dla 3200 i 5600. Zainteresowani mogą sobie je sami pobrać i sprawdzić. Dla 3200, niezależnie od ustawionej mocy, mamy cały czas stabilne SSI na poziomie 84, co jest wartością bardzo dobrą. A że w lampach LED z reguły wysokie SSI dla światła żarowego oznacza niższe SSI dla światła dziennego, no to będziecie mogli zobaczyć, że to SSI jest troszeczkę niższe przy 5600. Niezależnie od mocy TM30 wynosi 95/101, a CRI jest cały czas powyżej 97, czyli troszeczkę lepiej niż podaje producent u siebie w specyfikacji. Tak wygląda wykres ze spektrum, tak wykres CRI, a to jest TM30. Dla 5600 SSI wynosi 72, czyli jest taka średnia wyższa półka. TM30 jest stabilne niezależnie od zadanej mocy i wynosi 95/102, a CRI jest zawsze powyżej 97. Tak wygląda wykres ze spektrum, tak wykres CRI, a to jest TM30. Tutaj możecie zobaczyć różnicę między zadaną na lampie temperaturą, a tą, którą lampa faktycznie wyświetla. Im bliżej środka, tym mniejsze odchylenie, ale poza tymi najniższymi temperaturami wszystkie wartości nie przekraczają przeciętnej różnicy zauważalności. Tutaj ma zmierzone luksy dla różnych temperatur na różnych mocach. Poza samymi wartościami maksymalnymi ważne jest to, że moc jest tutaj wyświetlana logarytmicznie, czyli jeżeli chcemy na lampie zjechać w dół o 1 EV, to wiem, że jak zjedziemy ze 100 na 50%, to tak właśnie się stanie. Jak wiadomo, lampa w trybie HSI czy RGB będzie świeciła słabiej niż CCD. Tutaj możecie zobaczyć te wartości dla różnych ustawionych kolorów. Co ważne, 50% ustawionej mocy to 1 EV różnicy w stosunku do pełnej mocy. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda różnica między zadanym kolorem, a tym, co lampa faktycznie wyświetla. Przy czerwonym, zielonym i niebieskim ta lampa świeci w punkt, ale przy wartościach pośrednich zaczynają się rozbieżności. Czasem większe, czasem mniejsze, ale nie jest to coś nietypowego. Generalnie tutaj zgranie kilku lamp, szczególnie różnych modeli i różnych producentów, wymaga zastosowania kolorymetru. Tak jak wspominałem, dłuższe tubki będą świecić jeszcze lepiej, a te zmierzone wartości tak są bardzo dobre. No tak więc podsumowując już odcinek, który jest troszeczkę przydługawy być może, szczególnie jeżeli oglądaliście wszystkie efekty, to Godox naprawdę postarał się projektując tę lampę. Do tego stopnia, że może ona śmiało konkurować z najlepszymi tego typu lampami na rynku. Tylko czy Godox ma już taką pozycję na tym rynku, żeby wyceniać tak tę lampę, licząc, że będzie ona tubką pierwszego wyboru? Ceny za oceanem pokazują, że mogłaby być ona tańsza także i u nas. Jeżeli jednak jest już promocja na te lampy, to myślę, że nie ma się nad czym zastanawiać. I tym optymistycznym akcentem żegnam się i zapraszam do następnego odcinka, na który na pewno nie trzeba będzie czekać tyle, co trzeba było czekać na ten. A żeby go nie przegapić, zapraszam do subskrybowania i przy okazji do lajkowania. Cześć!